Cześć, dziś domek z piernika, krok po kroku, łącznie z przygotowaniem samego ciasta. Zapraszam na ciąg dalszy. ...150 g miodu, można użyć sztucznego albo prawdziwego, ja używam prawdziwego. 150 g masła, pół szklanki cukru, 1 łyżka kakao, 1 przyprawa do piernika i 2 łyżeczki cynamonu. Wszystko podgrzej razem i wymieszaj, aż składniki się rozpuszczą. Masy nie musisz gotować, wystarczy tylko, żeby wszystko się ładnie połączyło. Gdy tak się stanie, wyłącz ogień i odstaw masę do całkowitego wystudzenia. W 2 łyżkach mleka rozpuść 1 łyżeczkę sody, po czym całość dodaj do wystudzonej mieszanki miodu z masłem. I jeszcze 2 żółtka. Białka przydadzą się później do zrobienia lukru. Całość wymieszaj. 3 pełne szklanki mąki pszennej, najlepiej typu 500-550 i płaska łyżeczka proszku do pieczenia, wymieszaj razem. Do mąki dodaj wszystkie wymieszane wcześniej składniki i jeszcze 2 łyżki kwaśnej śmietany. To są niezbyt pełne łyżki, 50 g kwaśnej śmietany. W przypadku tych pierniczków, czy tego przepisu na pierniczki, śmietana może być zimna bezpośrednio z lodówki. Zapomniałam jeszcze dodać, że poza śmietaną również jajko, a właściwie żółtka, mogą być zimne, takie bezpośrednio z lodówki w tym przypadku. Ciasto powinno być miękkie i plastyczne na koniec zagniatania. Gotowe ciasto owinę w folię i włożę do lodówki na godzinę. Można to ciasto przygotować wcześniej i zostawić dłużej. Minimalny czas, jaki powinno spędzić w lodówce, to jest 30 minut. Ciasto jest schłodzone, u mnie 1,5 godziny, akurat tak wyszło. Przetnę na pół, żeby mi się lepiej wałkowało, bo ta ilość jest za duża na moją stolnicę. I teraz rozwałkuję całość. I tą połowę ciasta rozwałkuję na grubość 3-4 mm. To nie może być za cienko, nie może też być za grubo. Jeśli ciasto jest trudne dla Ciebie do wałkowania, po wyjęciu z lodówki odczekaj jakieś 15-20 minut, żeby troszeczkę nabrało pokojowej temperatury, wtedy będzie na pewno łatwiej. I teraz mam przygotowany wzór. Link do tego wzoru znajdziesz w opisie pod filmem. Do wzoru w wersji PDF, który możesz wydrukować, potem wyciąć, tak żeby sobie ułatwić pracę. 2 razy bok, 2 razy ściana boczna i 2 razy dach. Całość najlepiej ułożyć sobie tak, żeby było jak najmniej odpadów. Jeśli chodzi o ścianę boczną, to tu zdecydowanie potrzebne są okna. Natomiast z tych 2 części, które celowo zostawiłam, zrobię okiennice. Okiennice lądują na drugiej blaszce. Najlepiej jest zrobić tak, żeby te grubsze elementy piec oddzielnie, natomiast te drobne elementy oddzielnie, ponieważ drobne elementy wymagają krótszego czasu pieczenia niż te grubsze. Jedną blachę mam już gotową i mogę ją wstawiać do piekarnika. Jeszcze jedna rzecz została, którą tutaj chcę zrobić, a mianowicie szyby. Kruszone drobno landrynki. Te landrynki włożyłam do woreczka i stłukłam je młotkiem do mięsa. Wypełnię nimi środki tych otworów. No i właściwie tą pierwszą blachę można już wstawić do piekarnika i skończę z tą drugą. Te ściany będę piec w 180 stopniach bez termoobiegu, około 15 minut. Drobniejsze elementy można piec krócej, myślę, że 10-12 minut maksymalnie. Wszystkie elementy chaty są już gotowe. Jak już wspomniałam, tą blachę z drobniejszymi elementami będę piec krócej, myślę, że około 12 minut, 180 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu. A tak prezentuje się dach i ściany boczne po wyjęciu z piekarnika, po upieczeniu. Co ważne, te elementy zostawiamy do całkowitego wystudzenia. One muszą być zimne, szczególnie te elementy, które zawierają landrynki. Słuchajcie, cukrem można się bardzo mocno oparzyć. To jest ważne, szczególnie w przypadku, jeśli robimy taką chatę z dziećmi. Nie wspominając już o tym,
tym, że w momencie, kiedy będziecie próbowali poruszyć te elementy, zanim one całkowicie wystygną, to się po prostu zepsują, bo one jeszcze są bardzo miękkie. Tak więc dajemy im spokojnie odpocząć, powoli niech się studzą, a w tym czasie można przygotować lukier. Tutaj mam lukier przygotowany już w papierowym rożku. Jak przygotować te rożki, pokazywałam na filmie przy pierniczkach idealnych do dekoracji. Ściana sobie na razie odpocznie chwilę, na tyle, aby lukier przytrzymał te okiennice w momencie, kiedy one będą stały pionowo. Natomiast w tej chwili dach. Tutaj mam jedną część dachu, za chwilę to samo zrobię z drugą. I dach posmaruję cały lukrem, po czym przykleję sobie tutaj dachówki. Ja znalazłam dokładnie takie i nie jest to lokowanie produktu, raczej lokalny patriotyzm. Poza Lubellą podobne płatki ma też firma Nestle, więc co kto znajdzie. Zaczynam od delikatnego nałożenia tutaj na łączenia sporej ilości lukru, nie żałujemy. Dlatego właśnie ten lukier nie może być bardzo rzadki, bo jeśli będzie bardzo rzadki, to po prostu ścieknie. I to samo zrobię tutaj. Tak, aby na powierzchni styku lukier był na dwóch częściach. W momencie, kiedy lukier ma właściwą konsystencję, tak naprawdę nie wymaga żadnych specjalnych dodatkowych podpórek, bo bardzo szybko się przykleja do siebie. I jeśli nie masz pewności, czy budowla nie runie, zawsze można ją dodatkowo czymś podeprzeć. Szybciutko, zanim lukier zastygnie, zrobię to samo z drugą częścią. Pamiętaj o nakładaniu od razu z obu stron, bo potem będzie trudno. W momencie, kiedy już ściana stanie i nie będzie można jej wziąć do ręki. Ja tej części górnej na razie nie smaruję lukrem z tego prostego powodu, że zanim postawię dach, ten dół będzie musiał chwilę odczekać. Czyli tak, chatę na razie zostawiam w takiej postaci jak jest, a ja sobie jeszcze złożę inne elementy, czyli choinkę i płot. A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Teraz nowość, pakiet Max, w którym znajdziesz książkę, 4 zeszyty z nowymi przepisami oraz przepisownik na Twoje ulubione przepisy. Twoją książkę możemy również pięknie zapakować. Wystarczy, że wybierzesz taką opcję przy składaniu zamówienia. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.